Witamy po przerwie. Nasze wspaniałe wampiry dotarły na Sonaty 6. Miejsce, które już parę razy odwiedziliśmy. Standardowo wiecie, jak się dostać na dach, na dobudówkę, w której żyje Beksiński, czyli blok. Udało wam się wejść. Ktoś wychodząc z pieskiem was wpuścił. Nie było zadawane pytań. No przecież strażnikiem nie jest, jakie podejrzenia mógłby mieć. Wjechaliście na nieszczęsne 12 piętro w momencie, w którym winda się trzęsła pod koniec. Stara winda rzadko jest poddana jakimś tam naprawom. Ale wjechaliście. Potem pozostało tylko otworzenie włazu, wyjście na dach. Jesteście na dachu. Rozciąga się duża część łóżewia przed waszymi oczami z tej wysokości. Że Nikito, tutaj mieszka Beksiński. To nasz stary znajomy, można powiedzieć. W sensie też spokrewniony z Nosferatu i mieszka w tej dobudówce. Więc to, że będziemy mieli tu spokojne miejsce, żeby porozmawiać. Idziemy do niego? Tak. Zawsze jest w domu. I idę do dobudówki i ciągnę za klamkę. Widać jego, jak zawsze, śmieci, czyli głównie opakowania po płytach DVD, jakieś tam troszeczkę może worków z krwią, jak tak się przyjrzysz, i różne inne śmieci. Drzwi są zamknięte, a w środku jest ciemno. A po co ci czort? Nie ma go. Już to do niego niepodobne. Wiecie, Mam nadzieję, że nic się nie stało. właśnie. Zadzwonię do niego. I wyciągam mój telefon od Romusa. I wystukuję numer do Beksińskiego i dzwonię do niego. Halo? Cześć, Gabriel z tej strony. O, cześć, Gabrielu. Jest w porządku? Tak, pewnie. A o co chodzi? Nie no, jesteśmy pod twoją kryjówką i nie macie tu. Myśleliśmy, że coś się stało. A, bo to taki jeden dzień w roku, kiedy wychodzę w sumie. No tak się stało, że akurat dzisiejszego wieczoru będę zajęty. A, Halloween. No, jedyne święto warte celebrowania, więc... Biorę tak rękę Gabriela i przykładam sobie do ucha. Cześć! O, witaj, Wendy. No niestety, jak tłumaczyłem Gabrielowi, dzisiaj jestem nieosiągalny, więc... A nie ma sprawy. Udanego Halloween. Jeśli pozwolisz, posiedzimy tu chwilę. Proszę, klucza nie zostawiłem, więc nie włamujcie się, Nie zamierzam. bo chyba nie będą mi tutaj drzwi dostawiać. Mam wrażenie, że niektórzy jeszcze nawet nie wiedzą, że ktokolwiek tu mieszka, ale to dla mnie dobrze i wolałbym, żeby tak zostało. Tak zostanie. Jak już Wendy skończy rozmawiać, no dobrze, to w takim razie to tyle. Po prostu martwiliśmy, czy się nic nie stało, bo nie przeniosły się na inne miejsce, bo są kamery albo anarchowie się stręczali. Nie. Na szczęście mam tyle spokoju, ile chcę. No dobrze, to dobrej nocy w takim razie. Dobrej nocy tobie też, Gabrielu. Się rozłączam. Jak? Wszystko w porządku u waszego przyjaciela? Tak, ale akurat dzisiaj Och, po prostu wyszedł na miasto, bo może. Wyszedł poświętować. Wyszedł poświętować Halloween. Nikita się uśmiecha. Dobrze to słyszeć. Wendy patrzy nadal- na ciebie mrużąc oczy. Ale nadal uważam, że powinniśmy chociaż tutaj porozmawiać. Mamy tu ciszę i spokój. Tak, pozwolił nam. Może nie jest tu za pięknie, ale przynajmniej nikt nie usłyszy naszych rozmów. Ale tak, zobaczcie jakie widoki. Dzieło ludzi motywuje, pokazuje ten swój majestat, rozświetlając nocne niebo. Jest coś w tym filozoficznego.
Nie widzieliśmy się 2 miesiące. Propos. Dzięki za pomoc przy wyjściu. Przyjemność po naszej stronie. I myślę, że tutaj możemy ponownie się rozdzielić. Jak to ponownie się O rozdzielić? czym ty mówisz? Nie masz coś do załatwienia? No to spoko, ale Nie, jakby nie o to chodzi. Współpraca... Wiesz, Gabriel, że uwielbiam z tobą współpracować, ale pierdol się. Nazywasz się moim przyjacielem, po czym zostawiasz mnie w momencie, w którym najbardziej cię potrzebowałam. masz rację, Wendy, ale też musiałem... To nie jest takie łatwe. Też... Camrilla... Musiałem po prostu uciec na chwilę. Jakby teoretycznie, kurwa, chciano nas zabić. Nie chciano nas zabić. Tak, Wendy. Wiesz, co się stało w mieszkaniu nietoperka? Kogo? Jezu, tak miał ten chłopak? Wampirka, Boże, nietoperka. Wampirka. Wampirka. Hmm. Tego. Wiesz, co się stało? No, Przyleciały te dziwne... Ci dziwni spokrewnieni z nie mów. Sabatu. Nie! No. Odciągam cię trochę na bok, po czym ci mówię na ucho, zasłaniając obiema dłońmi usta. Nie przy nim. Ej, o co tu chodzi? W sensie, Co? gadamy nie wspólnie, tak? No, Ja też chcę wyjaśnień. cóż, myślę, że to ty powinieneś dać nam najpierw wyjaśnienia. Ja, Wendy, skąd ty... Jeśli myślę o tym... Widziałam, jak kierował swoimi szlachtami. Co? Myślałeś, Dobra, że Wendy, się rozumiem, że... Myślałeś, że się nie dowiemy, Nikito, ale Wendy, Nikita, rozumiem, że to masz coś do mnie, ale masz mi to powiedzieć w twarz, a Nie, nie chowasz poczekaj. się za jakimiś... Poczekajcie. To fakt. To bo mamy do porozmawiania. Ale chciałbym czyli powiedzieć... już wiesz. No dobrze, będzie łatwiej. Tak, wiem. Do tego miałem przejść. Teoretycznie chciano się nas pozbyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. W miejscu, gdzie mieliśmy czekać, przyszedł Sabat. Ledwo uszedłem z życiem. Bo uratował mnie jegomość, która, jak się okazało, jest moim stwórcą. Spotkałeś swojego stwórcę? Tak. O, Ale- duża sprawa. Czy jest szansa, że zna on mojego stwórcę? Poniekąd. Romus Mojego? zna wszystko. Do tego przejdziemy później. O, Poznałem Romusa i z nim byłem przez większość tego czasu. Musieliśmy obgadać wiele rzeczy i po prostu wolałem się tu nie pojawiać, bo sytuacja, w jakiej mnie wtedy postawiono, a postawiono by nas wszystkich, była chujowa, żeby nie powiedzieć gorzej. Mogliśmy wszyscy tam zginąć i nie wiem, czy jeśli wy byście tam byli, któryś z was by nie zginęło. Bo ja ledwo uszedłem z życiem. Ja ci mogę powiedzieć, kto by nie zginął, skoro atakował cię Sabat. Wendy, to za chwilę. Spokojnie. Zacznijmy o waszych stwórcach. no, słucham. Moim stwórcą jest Romus. I z nas stwórców wszystkich. Twojego Niki to stwórcę twoich stwórców, Wendy. Tak, liczba mnoga jest tu specjalnie użyta. Znał też stwórczynię Leona. Mam 2 twórców? Bliźniaków. Tak na nich się mówi i zapewne są bliźniakami. Może nie, To nie by wiem. wyjaśniało moją wizję.
zacznijmy może od ciebie, Wendy. Masz 2 stwórców, nikt nie wie, jak tak naprawdę wyglądają, bo zmieniają swój wygląd dość często. I jak pewnie wiecie, wszystkich nasz los, jeśli chodzi o spokrewnionych, zaczął się w voodoo. Bo tam nas przemieniono, ale nie przemieniono nas z jakiejś fantazji, czy tego, że chciano nas po prostu zamienić w spokrewnionych. Teoretycznie uratowano nam życie. Zabijając nas. Poniekąd. Wendy opiera się w ścianę i krzyżuje ręce. Na tym wampiriadzie, która tam była, znalazł się Sabat, który szukał nowych łąków, że tak powiem, do siebie. Jedyną opcją, żeby uratować nas los przed staniem się z Sabatu, było zamienienie nas przez kogoś innego. Przez Romusa, przez bliźniaków i przez stwórczynię Leona. Nie pamiętam jej imiona. Tylko właśnie. Teraz tak jakby odwracam się z założonymi rękoma w stronę Nikity. I jednej osoby nie udało się uratować. Przed Sabatem. Wykrztuś to z siebie. Jesteś Sabato. Romus mówił o białowłosym, którego nie udało się uratować. Masz sobie krew cię. Sabatu. Widziałam cię w mojej wizji. W białym garniturze. Powiał mocny wiatr. Mój płaszcz faluje na tym wietrze. Jesteś Sabatu, Nikita. Jestem z Sabatu. Co to dla was znaczy? To ciężkie pytanie. Dla wszystkich innych to znaczy to tyle, że mają tak naprawdę bardzo dobrą wymówkę, żeby cię po prostu zaszlachtować. Dla mnie osobiście Śmieszna gra słów. jest to wymówka, żeby mieć na ciebie oko. Nie wiemy, jak na ciebie to działa. Ja Chciałbym ci ci mogę ufać. powiedzieć. Poczekaj, Z Wendy. Sabatu wziąłby i uratował osobę, którą zna dopiero od 2 tygodni? Słuchaj. Możesz być lisem wśród owiec. Nie wiemy tego. Wolałbym, żeby tak nie było. Ale jak na razie, ja przynajmniej będę ci się bacznie przyglądał. Trzymaj lepiej język na kłódkę, jeśli nie chcesz, żeby ktokolwiek inny się o tym dowiedział. Bo będzie po tobie. Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Byłem dla was w stanie... Nie chodziło nawet o Wendy. Gdybyś ty też, to bym się rzucił przez pierdolony ogień, żeby wam Nikita, pomóc. mógłbyś Taki właśnie kurwa jestem. nawet odciąć sobie rękę. Nie wiesz, jak na ciebie to działa. My też nie wiemy. Możesz być super normalny i nagle coś ci pierdolnie, albo twoi stwórcy aktywują coś w tobie i nagle po prostu nas zajebiesz na miejscu. Nie jestem do ciebie negatywnie nastawiony, ale jestem, można powiedzieć, wolę po prostu mieć na ciebie oko. Nikita zaciska oczy. Ja czułem przywiązanie do swojego stwórcy niejako. Może ty tego nie czujesz, ale może tak jest. Jest dość prawdopodobne, że tak jest. Nie poznał go jeszcze, więc ciężko powiedzieć, czy czuje, czy nie. Ja też mogę mówić, że nie czuję, ale mogę zachować się zupełnie Tak, inaczej, jak jakby- zobaczę moje stwórczynie. To prawda. I ta łza pojawia się w kąciku oka Nikity.
Przykro mi. Otwieram oczy. Po prostu się przyzwyczaiłem. Zawsze obcy. Zawsze inny. Mam nadzieję, że będzie mi dane pokazać wam moje prawdziwe ja. Ale zrozumiem, jeśli mnie teraz odrzucicie. Jeśli cię odrzucimy, to skończysz pewnie niedługo gdzieś w rynsztoku. Sądzę, że jak na razie jesteśmy jedynymi osobami, którym może na tyle zaufać, że się nie zabijemy od razu. Dość kruchy sojusz, ale jednak. To by się musiało stać, żebyście mnie zabili. Żeby Mówiłeś, nagle... mówiłeś o swoim prawdziwym ja. Nie wiesz, jakie jest twoje prawdziwe ja. Co jeśli twoje prawdziwe ja jest takie, żeby nas właśnie zabiło? Nigdy Ja cię będę miał bym na oku. czegoś takiego nie zrobił. Ja cię będę miał Nikitę na oku. Więc też uważaj na swoje akcje ogółem. Będziemy cię rozliczać bardziej niż resztę. Przynajmniej ja. Możesz mówić również za mnie. Ja od początku nie ufałam białowłosemu. Na białych włosach nie widać łupieżu. Wendy, połowa twoich włosów jest teraz biała. To nie było zamierzone. Ale druga połowa jest czarna, więc łupież widzisz? Możesz mi ufać. Spójrz. Ufam ci. Ale właśnie. Kończąc już o sabacie, chyba że jeszcze masz, Wendy, coś do dodania. W razie nie. Tak patrzę na Nikitę, mrużąc oczy. Dlaczego chcesz, Wendy, od nas odejść? Nie wiem, może dlatego, że ty mnie zostawiłeś, a on jest z sabatu? Dobrze, Nikita jest z sabatu, ale nie wybrał tego. A ja fakt, zostawiłem cię. Nie mam nic na swoją obronę. Po prostu musiałem stąd uciec. Zresztą myślałem, że będziecie razem. Zatem, Gabriel, to, że nie wybrał bycia z sabatu, nie znaczy, że nie namiesza mu to w głowie lub już nie namieszało. Ja mam pewne podejrzenia. To masz na Wendy, myśli. Poza tym, w mojej wizji byłeś bardzo zadowolony z bycia z sabatu. Wendy. To, że się to jeszcze nie stało, Wendy. nie znaczy, że się nie stanie. Wendy! Nie krzycz na mnie. Nie oceniaj książki po okładce. Gdyby ktoś... Nauczyłam się. Rodziny Nie mieszaj w to mojej rodziny. Dobrze ci radzę. dowiedziałby się o tobie i by cię oceniał tylko z tego powodu, że masz... Czy to groźba? Nie! Po prostu mi chodzi o to, że byliby w takim samym błędzie, jakim wy jesteście teraz. Cóż, z moich obliczeń chciałeś być dosyć publiczną osobą, nie chciałeś porzucać swojej kampanii, wpakowałeś nas w różne kłopoty. To chyba dość dobre i mocne podstawy, żeby mieć o tobie zdanie, jakie mam. A kwestia, że jesteś z sabatu, nie polepsza tego. Jak mówiłam, nauczyłam się dosyć przez ostatnie dni ufać swoim przeczuciom. Ostatnie 2 miesiące właściwie. To, że jeszcze coś się nie zdarzyło, nie znaczy, że się nie zdarzy. Kierowałeś setkoma tysiąca tych potworów. Były na twoje rozkazy. A ty stałeś w białym garniturze uśmiechnięty. Czele. Rozumiem, Wendy, że mówisz o swojej wizji. Jakiej? Tak. Poza tym, jeżeli ja miałam wizję na temat Nikity, to wie, czy ktoś jeszcze nie miał. Akurat prawda. Hisowa albo jaki innykolwiek Malkawian, którego spotkaliśmy. Nawet Aiko. Nawet Aiko. Miała tobie wizję, to już jest bardzo źle.
Nie chodzi tu nawet o to, jakim jesteś człowiekiem czy spokrewnionym. Nie chodzi o to, co robisz. Sabat, wiesz, jaki jest Sabat. Jakby widzieliśmy trochę. No ja widziałem bardziej. Oni się nie patyczkują w tańcu. Są po prostu, kurwa, zniszczenia wszystkiego, co tu jest. Ludzi. Poza I tym, innych spokrewnionych też. poza tym to jasne, że będą cię chcieli w swoich szeregach. Masz ich krew w sobie. Będą cię chcieli pewnie odnaleźć. Może nawet dobrze, że nie było cię wtedy w mieszkaniu. I będę musiał być gotowy. I jak się odezwał, to ukradł Będziesz musiał być tego gotowy, a my węża. podwójnie. Ty będziesz musiał być gotowy na nich. A my na nich i na ciebie. Bo nie wiemy, jak się zachowasz. Nie wiemy, czy będziemy mogli ci zaufać. Po prostu mamy cię na oku. Jeżeli to ma dalej działać, musimy cię mieć na oku. Nieśmiało się uśmiecham. Jak od początku. Na początku mieliśmy cię na oku, byłeś świeży. A teraz już nie jesteś. Ale jesteś inny. Poza tym, Nikita, nie bądź lekkomyślny. Nawet jeżeli chciałbyś i teraz masz odczucia, że chciałbyś zabić swojego stwórcę, to nie będzie tak proste. Dasz mi w myślach? Może. Sądzę, że też zabicie naszych stwórców. Ja mam 2, więc to będzie trudniejsze niż myślałam. Romus, mój stwórca, nie widziałem zbytnio może jego umiejętności, że tak powiem, jako spokrewniony, ale poradził sobie inaczej. Poradził sobie bodajże z 4 z Sabatu, nie używając prawie żadnych nadprzyrodzonych umiejętności. Właśnie, o co chodziło z tym SMS-em? Jakim SMS? Camarilla nas zdradziła. Tak. W sensie, nie wiem. Tak to wyglądało. Chcieli się nas pozbyć. No bo wysyłają Groźby. naszą trójkę, wysyłają naszą trójkę do mieszkania wampirka, gdzie przybywa 4 z Sabatu. No tak, taki był plan. Mieliśmy być przynętą i mieliśmy dać znać Camarilli, jak będziemy na miejscu, żeby mogli wysłać swoich ludzi. Nie mówiłaś mi tego, Wendy, że mam dać znać. Jestem pewna, że mówiłam. Nie wydaje mi się. Gdyby nie Romus, to Camarilla nie przybyła. Był tylko Romus. No bo nawet nie wiedzieli, że tam jesteś. Wendy, dostałem szczątkowe informacje, że mam tylko tam być. I byłem. Zgarnąłem to, co się dało i uciekliśmy. No nic, najważniejsze, że nic ci nie jest. Tak ci klepie po ramieniu. Jak patrzę, jak ona jest ubrana, bo ona jest tylko 2 warstwy ciuchów, nie? Dobra, to ściągam ten mój płaszcz i jej daję. Masz. Może być ci zimno. Dzięki. Chciałam cię uderzyć, ale zmieniłam zdanie. Rozumiem, że pijesz do tego, że teoretycznie złamałem coś, co obiecałem. Po prostu wisisz mi przysługę. Tak myślałem, bo to jest wszystkich świętych. I pamiętam, co mówiliśmy przy grobie Leona i sądzę, że Leon nie byłby zadowolony, że się rozeszliśmy w ten czy inny sposób. Przepraszam. Będę cię przytula. On wzajemnie. Nikita patrzy z boku kwaśną miną. Wendy tak patrzy na ciebie i tak pokazuje pistolet z palców i tak robi. Piu.
Ja jeśli to widzę, to takiej po prostu rękę obniżam. Pozwalam, ale najpierw robię moje pichu. Dobra. Z innych informacji, niezbyt dobrych. Kamraili jest szpieg. W monarchach tak samo. To raczej dość potwierdzone info, ale nie wiem kto to. Więcej informacji na ten temat miała stwórczyni Leona, ale ona nie ma jej. Szpieg, w sensie w Kameli szpieg anarchistów? Nie. Au. W Kamraili szpieg z Sabatu i tak samo w Anarchach. O, jak miło. Chciałbym założyć, że to ktoś wpływowy, ale tak naprawdę może to być każdy. Cóż, będziemy mieć oczy szeroko otwarte. Mm. Twojego stwórcy się tego dowiedziałeś? Tak. Tak naprawdę dowiedziałem się od niego dość sporo rzeczy. Więc może już powiem, bo tak naprawdę wszystkie są dosyć nieprzyjemne. Zapytałem się też o inkwizycję. I obecnie jest w Polsce. Ale nie jest jeszcze tak dużym zagrożeniem jak w innych państwach. Ale do tego to dąży. Bo dużo zbiórek, z tego co zrozumiałem, kościelnych i ogółem w Polsce też część idzie na inkwizycję. Nie wiem, czy ludzie są tego świadomi, wątpię, ale jest jeszcze teoretycznie jedno zagrożenie. My sami? Dla siebie tak, ale nie. Są to osoby prawdziwej wiary. Podobno ich wiara jest na tyle mocna, że sama ich obecność nas przytłacza i sprawia ból. Ale oni nie mogą się jakby przed nami ukryć, bo od razu patrząc na taką osobę będziemy wiedzieć, że to ona. Czy Mike nie wspominał coś o nim? Miki? Kim jest Miki? Mój przyjaciel, z którym spędziłam ostatnie 2 miesiące. Znaczy, dobra, przyjaciel to duże słowo. Nie wiem już kogo ze spokrewnionych można nazwać przyjaciółmi, a kogo nie. Ale nie pamiętam, żeby coś wspominał. Musiałbyś mi przypomnieć. Że w barze kiedyś był. Właśnie Wendy. Co wiesz o Damianie? Że Łucja złożyła mu wizytę. Nie udało mi się go uratować. Łucja nie była górą. Jest wampirem. Z klanu La Sombry. Jest w Sabacie. Daliśmy jej żyć za długo. To Łucja moja to nam wina. bardzo sprawia. To moja wina, co się stało z Damianem i tak naprawdę moim bratem. Bratem. Aha, mówisz. Cześć. To nie jest twoja wina, Wendy. Jakby Mówiłam ci? obiecaliśmy. Czy rozumiem, że chodzi o to, że po prostu ćpał. Nie ćpał. Był jej gulem. Czyli już wtedy była wampirem. W teorii. Ale udało mi się go uratować przed tym. Już nie jest gulem, ale Ale jak działa niebycie gulem? W sensie, co Wracasz- zrobiłaś? cóż, no miał odwyk, można tak powiedzieć. Nie pozwoliłam mu wyjść z domu i nie dałam mu się z nią spotkać, więc było trudno, ale po odwyku stał się z powrotem człowiekiem. Już nic do niej nie czuje? No, na razie nie, ale nie wiem, jak będzie później.
Poza tym to dosyć trudna sytuacja. Wiem, że już się z nią nie spotyka, ale nie wiem, czy ona nie będzie się chciała spotkać z nim. Z Damiana wypiła po prostu za dużo. Nie wiem, czy jeszcze wróci do siebie, czy może zamieni się w warzywo. Wiem. Robiłem swoje śledztwo na ten temat i jeśli mam być szczery, myślałem, że to ty jesteś z tym trochę powiązana. Że nie Dlaczego to miałabym być ja? wiem, odwaliło ci przez głód i po prostu wypadek. Nie. Nie spotykałam się z nim. Byłam u niego po prostu tylko w szpitalu, ale był nieprzytomny. Zostawiłam mu list, żeby wiedział, że tam byłam, ale nie mam żadnych informacji na ten temat. Nie wiem, czy się obudzi i czy kiedykolwiek dojdzie do siebie. Cóż, wychodzi na to, że Łucja z po prostu wrzodu na naszych tyłkach stała się czymś o wiele gorszym. Bo jeśli nagle z Gula stała się wampirem, a jeszcze do tego Sabatu, I jeszcze Jeszcze. z Lasombry. no tak, jeszcze ta sprawa z Damianem. Sądzę, że nie Gabriel- możemy dłużej odkładać tej całej sprawy. Nie. I właśnie dlatego chciałam cię prosić, żebyś pomógł mi się jej pozbyć. Bo teraz z mojego wrzodu na dupie stała się też twoim. Tak, Mieszając w to prawda. Damiana. Widziałeś się może z jego rodzicami albo kimkolwiek? Widzieć nie. Dzwonili do mnie, ale głównie właśnie po prostu, żeby niewiele rozmawialiśmy, no głównie o tej sprawie, tak? Kiedy dowiedziałem się o tym, no to zrobiłem swoje małe śledztwo i dowiedziałem się chociażby, że wypito, że brakuje mu sporej ilości krwi. Ale wróci do tego, krew się regeneruje. Tak, Do pewnego ale stopnia. do pewnego stopnia. Poza tym wypiła naprawdę o dużo za dużo. Cud moim zdaniem, że nie umarł. Jest zagrożeniem. Nie powinienem był cię wstyd. Pamiętam, jak wcześniej mówiłeś, że mieliśmy ją zabić. Jak mówiłaś prawda. wcześniej. Mówiłam, to prawda. Mieliśmy to już zrobić dawno temu. Mieliśmy najechać na ten pieprzony kościół, czy co tam było, czy świątynię. Wystarczającym powodem, żeby ją zabić, jest chociażby to, że łamie Camarillę. Znaczy, w sumie całą maskaradę. No i jest z Sabatu. Że jeśli jest z Sabatu, to pewnie z innymi z Sabatu, a sami nie damy rady Sabatowi. Wątpię, że porobiła sobie przyjaciół, nie jest zbyt lubianą osobą. Wciąż. Ciągnie swój do swego. Pewnie sobie zdradzał jakichś zjebów. Pewnie tak. Nie wiem. To wszystko jest pokomplikowane i nie wiem tak naprawdę, jest- co mamy robić. Co jest pokomplikowane? No, z mojej Chodź. perspektywy, Kolejna kwestia jest taka, że przepytała mnie policja w sprawie Łucji. Jej rodzina zgłosiła zaginięcie, że tak to ujmę. Ciała już raczej nie znajdą. kogo ciała. No Łucji. Łucja żyje. Jeszcze. No tak, o co chodzi, okej, tak. Nie wiem. Jeśli chcemy się pozbyć Łucji, to według mnie potrzebujemy jakiejś pomocy, albo chociaż jakichś sojuszników, a jak na razie ja przynajmniej Camarilli nie ufam. Co prawda mamy jeden plus. Łucja myśli, że ma nade mną przewagę. Nie wie, że jestem spokrewnioną. To jest dość spory plus, bym powiedział. Mogłaby, myśleć, że poradzi sobie ze mną, no bo jest teraz super nadnaturalna i to by mogło nam zapewnić przewagę.
Czy ona miała coś wspólnego z tym, że wylądowałaś w psychiatryku? No właśnie, w ogóle jak to się stało? Jak ty miałeś w ogóle te papiery? O, Za to jest chwilę. dobre pytanie. Miałeś jakieś papiery? Tak, Za i chwilę. wyciągam Najpierw chcę się... z połowy płaszcza po prostu kartkę z jej danymi ze szpitala. Właśnie, Gabriel, zanim przejdziemy do kwestii szpitala, muszę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Bardzo ekstremalnie ważną odnośnie twojej żony. Jej samochód został podpalony. Tyle O, wiem. Nie o to chodzi. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Będę ci patrzy w oczy. Staję przed tobą i tak cię trochę trzyma za ramiona. Twoja żona nie zdradziła cię. Ani Jak ona, to mnie nie ani, zdradziła? ani ona, ani Jakub. To było na takiej... Trochę cofam się od Wendy jeden krok. To było na takiej zasadzie, że ona i Jakub napili się razem, ale do niczego nie doszło, bo jakby zorientowali się, że jakby twoja żona nie mogła ci tego zrobić i Jakub też nie mógł. Ona po prostu czuła się samotna, dlatego poprosiła, żeby zasnął z nią w jednym łóżku, bo nie chciała być tamtej nocy sama. Ale potem mieli kaca moralnego po tym wszystkim i szukali cię. Ona cię szuka, Gabriel, i Kuba też cię szuka i Ale próbują skąd ty cię to wszystko znaleźć. wiesz? Miałam wizję z tamtego dnia, widziałam dokładnie, co się wydarzyło. Wendy, twoje wizje są często Prawdziwe. Też tak sądzę. nieprawdziwe. No właśnie, są prawdziwe. Jak widzisz, wizja z Sabatem się sprawdziła. Po części się sprawdza. Wizja z bliźniaczkami się sprawdziła. Ale Nikita nie prowadzi żadnej armii jakichś monstrów. Na Więc... razie I nie mam białego garnituru nawet w domu, żadnego. to nie kupuj. Wendy, wybacz, ale... Nie chce mi się... Naprawdę to się nie wydarzyło. Ona cię szuka. Próbuje cię odnaleźć. Oboje próbują. I oboje nie mogli ci tego zrobić. Widziałam tamten dzień. Widziałam nawet siebie za oknem potem. Widzicie, że Gabrielowi trochę łzy napływają do oczu? O, mać. I my stoimy koło tej jakby budki Beksińskiego, nie? Znaczy tej dobudówki. To jeśli stoję gdzieś blisko, to chciałem po prostu jebnąć pięścią w ścianę, ale tak normalną, bez jakiejś mocy spokrewnionych, po prostu jebnąć. Troszeczkę tynku odpada. Mać! Wendy, obiecuję ci, że jeśli to, co powiedziałaś, okaże się fałszywe, sam nie wiem, co ci zrobię. Dlaczego Coś ci miałabym zrobię. kłamać? To moja Nie. wizja. Nie kłamać. No, Ona cię Wendy, kocha, Gabriel. Przestań ją ciągle odpychać. Po prostu spotkaj się z nią. Wendy, wiesz, że nie spotykam się z nią dlatego, że chcę ją chronić. Mówiłeś, że podpalili jej samochód. Wydaje mi się, że odpychanie jej za bardzo nie chroni. Tak, ale jakby pracuję nad tym. W sensie, Gabriel, jesteś super nadnaturalny. Jeżeli się z nią spotkasz, jesteś w stanie ją ochronić. Zobacz, nawet ja, słabiutka w rączkach, byłam w stanie ochronić mojego brata i odczarować go z bycia gulem. Wiem, że to Wendy. jest abstrakcyjna sytuacja, ale ona za tobą tęskni. Co zrobisz, jak ją spotkasz na ulicy? pomyśl sobie, co by było, gdybyś nie trafiła na Łucję, która zamieniła twojego brata w gula. Gdybyś przyciągnęła Łucję i innych z Sabatu do swojego brata, byłabyś w stanie ich obronić. Byłabyś w stanie obronić swojego brata? Nie. Nawet ja bym nie był. Nawet całą trójką byśmy nie byli w stanie.
prostu uznałam, że powinieneś o tym wiedzieć. Narobiliśmy sobie trochę sojuszników, przynajmniej ja. Miki jest magiem krwi jak Sendivagius, więc umie czarować. I z całym szacunkiem dla niego. Beksiński też jest dosyć znika i w ogóle. Beksiński jest... Znika i w ogóle. Wendy, z całym szacunkiem dla Mikiego. Nikita, nie odzywaj się, proszę. Beksiński jest dostoją normalności, ale wątpię, żeby był... żeby zmienił coś w walce fizycznej przynajmniej. To, Jak na razie- dobra, okej, ale Miki trochę potrafi. Poza tym Nie wiem. Beksiński też trochę potrafi. Nie wiem, kto to Tama- jest Wendy. Okej, no uczeń Sendivagiusa. Wendy, Miki, Nikita, czemu się odzywasz, kiedy jesteś nieproszony o to? Miki Jest moim przyjacielem. wyglądał jakby nie był pewny nawet tego, czy następny dzień przetrwa następną noc. No prawda, ale przypominam ci, że spędziłam z nim ostatnie 2 miesiące. Czy ty spędziłeś z nim ostatnie 2 miesiące, żeby być w stanie o tym mówić dalej? Nie? Nie. Proszę, nie odzywaj się. Skoro Wendy. mamy już to za sobą, wróć. Co? Nie podoba mi się, jak tak do mnie mówisz. Rozumiem, jesteś zdenerwowana tym sabatem, Rozumiem, co do mnie ale to mówisz. nie jest droga. Nikito, co ty robiłeś przez ostatnie 2 miesiące? Bo ja trochę opowiedziałem, Wendy też, a ty? Nadal nie wytłumaczyłeś, skąd masz papiery Wendy. Jest naprawdę mało istotny. No, sądzę, że jest dość bardzo istotne. Bo ja też ci powiedziałem, charakter. skąd wiem, że jesteś z Sabatu. Zmieniłem organizację na bardziej charytatywną i zajmujemy się teraz między innymi szpitalami psychiatrycznymi. To dosyć dziwny zbieg okoliczności, nie sądzicie? Normalnie bym ci pogratulował, bo sądzę, że jest to o wiele lepsza akcja niż prywatny zysk, no ale w obecnej sytuacji nie wiem. Chodzi o to po prostu, że nadal ciągniesz swoje prywatne życie. Poza tym, czy możesz powiedzieć, co robiłeś z Gilim na mieście? Im. No bo poznaliśmy takiego spokrewnionego, nazywa się Gili i widziałam Nikitę Też go znasz. na mieście. Z To nim ten, na mieście. to ten Rumunin z ten... Rumun. Roman? Rumun. Rumun. Który, Rom? który w autobusie mnie zaczepił. Nie wiem, czy pamiętasz. Tygan. Hmm? Rumun, jak zło tak zwam. On też jest spokrewniony. A nie. Tak, Tak. on był spokrewniony. Pamiętam to. Słyszałeś już o planie Ravnos? Nie. To jest ogólnie taki klan mocno właśnie związany z nimi. Ogólnie mają bardziej przerąbane niż wszyscy inni. Muszą ciągle podróżować. Jak to muszą. Muszą. Bo jeśli śpią w tym samym miejscu przez jakiś czas, się z rzędu, to jest dla nich jakbyś wystawił się na słońce. Mam być szczery, to ja też dość często zmieniałem miejsce zamieszkania przez te ostatnie parę tygodni, no ale... Ale dobra, bo trochę chyba odeszliśmy... On jest jednym z tych, których rodzina nie odrzuciła przez to, że jest spokrewnionym. Nikita, nas rodzina też nie odrzuciła. To my odrzuciliśmy ją dla ich dobra. Przynajmniej ja tak zrobiłem. Częściowo. Tak, tylko
rozmawiając z nim, myślę, że może w innym świecie, takim idealnym, do którego warto byłoby dążyć, nie musielibyśmy się ukrywać. Czy widzisz już, o czym ci mówię? I tak pokazuje na Nikitę dwoma rękami. Patrzę tak trochę... Świecie, do którego warto dążyć, o którego warto walczyć. Nikita! Patrzę tak trochę z taką jedną uniesioną brwią na Nikitę. Nie wiem, czy byłeś, jak Aureliusz tłumaczył, ale wampiry ukrywają się z pewnego powodu. Chociażby inkwizycji. Chociażby ludzi prawdziwej wiary, chociażby inkwizycji, chociażby innych wampirów, chociażby wielu innych rzeczy. Nie mówię, że to się powinno zmienić. Tylko Słuchaj, Mówisz może, czy nie mówisz? jakby było nie wiadomo ile set Gabriel, lat. trzymaj mnie. Jakby było... Trzymaj Tak, mnie. asekuruję ją jedną ręką, że tak żeby w razie czego. Wendy tak Gdyby zaczyna udawać, że idzie w stronę Nikity, żeby mu walnąć, ale tak... Gdyby było może 110 000 lat na takie coś, to może taka zmiana by była możliwa. Ale większość spokrewnionych mówi, że jesteśmy u schyłku naszych dziejów. Nie sądzę, że mamy czas, żeby zrobić aż taką wielką zmianę. Też chcę walczyć o lepsze jutro, ale kurwa, to już jest przesada. nie mówię To jest nawet... najgorszy czas dla wampirów obecnie. Zapomnijcie. Nie, żebyś wiedział, że nie zapomnę o tym. Mam cię na oku. Nawet na 2. Tu się akurat zgodzę z Wendy w 100%. To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobre myślenie ze strony tego Gila, czy jak mu tam. Przecież to jest myślenie Nikity. To nie jest dobre myślenie ze strony Nikity, który wzbudza moje podejrzenia coraz bardziej. Nikita, jeżeli chcesz zbudować swoje zaufanie, jakby zaufanie we mnie, to nie możesz mówić takich rzeczy, ani robić takich rzeczy. Mam ukrywać to, co myślę, to, co... Twoje myślenie Nie. jest po prostu dziwne. No, Nikita, nie musisz ukrywać, ale mówimy ci to i powie ci to każdy, że to jest kurwa zły pomysł. I dobrze, i właśnie o to chodzi, że mówicie mi, że to jest zły Jezus pomysł, że Maria. rozmawiamy między sobą, że gdybym zaczął przed wami ukrywać, że zacząłbym się bać, że o mnie pomyślicie po prostu coś złego, ludzie, wtedy stałbym się tym, za kogo mnie uważacie. Nie mogę przybierać przy was maski, w obawie o to, że mnie źle zrozumiecie. Dobra, po prostu chodzi... Okej, nieważne. Zapomnijmy o tym. I my, i ty. Ja o tym nie zapomnę. Wendy, proszę cię. Wendy to zapamięta. To mówisz w trzeciej osobie. Bo uznałam, że będzie śmiesznie. Dobra. Czy ktoś ma jeszcze jakieś ważne informacje? Ja mam bardzo ważną informację. Ja mam bardzo ważną informację. Wendy masz wizję. U schyłku prawie że poranka, kiedy niebo jest w kompletnym granacie, postrzegasz pagórek rozrzucony pośród drzew. A w otoczeniu słychać krzyk pawia. Krzyczy. Próbujesz go dojrzeć wzrokiem, lecz nigdzie nie ma po nim śladu. Natomiast kiedy się obracasz, widzisz ucięte głowy pawi porozrzucane u podnóża góry. Krzyk po cichu. Potem widzisz dalej
wypatroszone w wiele egzotycznych zwierząt. Widzicie cały czas, że Wendy jest w transie. Jakby zaczyna szukać ręką, jakby chce zrobić krok, ale jej krok kieruje się na krawędź budynku. Nieświadoma tego, w którym miejscu jest. Łapię ją szybko za ten mój płaszcz i ciągnę do tyłu. Wyrzuca ją to z wizji. Wendy, co ty Nie. robisz? Dlaczego to zrobiłeś? Miałam wizję. Wendy, a jeszcze jeden krok i nie miałabyś ziemi pod stopami. Nachylam się, patrzę w dół budynku. Aż się kręci w głowie. Łapię się Jakby- trochę za głowę. Wendy, to nie mój płaszcz daje mi umiejętność, żeby otrzymać mniejsze obrażenia, kiedy upadnę. Dziękuję. Proszę. Dzielisz się z nami Czekaj. to, co widziałaś? No właśnie, miałeś wizję. Tak, wizja. Był poranek, prawie że pagórek był pośród drzew. Krzyczał jakiś paw. Ale nie mogłam go zobaczyć. Potem obróciłam się i krzyk pawia ucichł, a za mną pojawiło się pełno pawi bez głów. Miały po prostu odcięte głowy i jeszcze dalej były wypatroszone egzotyczne zwierzęta. I było ich pełno. Twoje wizje zazwyczaj może zoo, ale nie wiem, czemu egzotyczne ptaki kojarzą mi się z kokieterią, może z toreadorami. Bardziej z parkiem, łazienkami królewskimi. Tam często chodzą pawie, Możliwe. ale to zwykle nic szczegółowego. Dlaczego nie ma kogoś takiego jak tłumacz wizji wśród Malkawian? Może ktoś ma taki zawód i o tym nie wiemy. Możliwe. Ja bym zobaczył, która jest godzina na telefonie moim. Jest godzina 21:40. W każdym razie miałam wam przekazać bardzo ważną wiadomość. Tak. Tak więc. 7 dnia 7 miesiąca o godzinie 7:07 w roku 777 smoki opuściły nasz świat, osieracając 7000 dzieci. Wracając. Wendy, to jest przy twojej wizji, czy tak po prostu? Nie, to nie jest wizja, to jest to, do czego doszłam w psychiatryku. Póki był To jest 7 smutne. dzień 7 miesiąca o 7:07, to jeszcze słuchałem. Później już trochę mniej. Uważam, że to sprawiedliwe. Jakby zważając na to, że ja ciebie też potem nie słuchałam, jak byliśmy w psychiatryku. Więc Spotkałem gościa z mojego klanu. O, W... a ja ze W stronie swojego. anarchistów. Paru. Piotrusia. Kogo? Piotrusia. Piotr. Tak się nazywa. Ta Ktoś mi lodzia. powiedział, że To jakiś brudża nazywa się Piotruś. nic mi to nie mówi. Ale to dosyć ironiczne, masz rację, Gabriel. Taka ona miała jakoś inaczej też, jakiś taką... Kurczę. To nie było jego prawdziwe imię, tylko jakoś inaczej. Gabriel, czy nie Gabriel, tylko Nikita tak patrzy, tak próbując sobie przypomnieć. Kurczę, jak to było? Z angielskiego. Tak, z angielskiego. Peter Steele, no. O!
Wendy natychmiast do ciebie podbiega i tobą zaczyna trząść. Jak to miałeś kontakt z Peterem Steelem? Jak to Peter Steele jest wampirem? O czym ty mówisz? Mów natychmiast! Wendy! Zostaw Wendy, mnie! Ty jeszcze przed chwilą nie miałeś do niego stosunków takich, że miałeś go Tak, obserwować. i dalej mam, ale ma ważne informacje. Kim jest Peter Steele? Moim ulubionym muzykiem. Jest najlepszy na świecie. Gra, ma świetny zespół. I Chyba to zaraz- miał Wendy. Skoro tak. jest pokrewnionym. Jezu, jego zespół trwa dalej. Znaczy, już nie, ale w mojej głowie tak. I chodzi o to, że to on mnie zaraził pasją do muzyki. To dzięki niemu zaczęłam w ogóle grać na gitarze. Kocham go. Muszę go poznać, Nikita. Z przyjemnością się z nim poznam. Ale nie wiem, czy wyobrażasz go sobie w taki sposób. Ma tak niesamowitą piosenkę, która jakby pozwoliła mi przetrwać tyle dni, a zwłaszcza odkąd jestem spokrewnionym. Nazywa się I Don't Want To Be Me. Odkąd Dosyć- jestem spokrewnionym, ta piosenka nabrała jeszcze więcej znaczenia. Dosyć tematyczne, to prawda. Wydaje mi się, że kiedyś mi ją zagrał. Zrzucę cię z tego dachu. Wendy. Wybaczcie. Z ekscytacji i zazdrości. Jednocześnie. Ale mogłabym... Jeżeli go poznam, będę po prostu... Można umierać, po prostu. Można umierać, jak go poznam. Czekaj, czy to nie był ten gościu, który kręci się z Gunnarem? Nie, absolutnie. Coś, nieważne. Jeden z jego W ochroniarzy. każdym razie Typo Negative jest świetnym zespołem. Nie interesuje, chciałabym z nim porozmawiać. Nie muszę teraz, ale Nikita, jeżeli kiedyś mnie z nim zapoznasz, to może odrobinę poprawi się nasz stosunek. A. Teraz sobie przypominam. Rzeczywiście, w jamie często przesiaduje w jamie zła. Peter. Gunnara. No. Ogółem poznałem Dunara, brata Gunnara. Jest bardziej powściągliwy z emocjami. I też jest gangrelem. Imiona sobie dobrali podobne, to rzeczywiście. No, są braćmi, naprawdę. O! Tego nie wiedziałem. Tak, i to głównie dzięki tym kontaktom odzyskałem mój motor. Bo mój motor był u Gunnara. Samym nosem. A Można powiedzieć. wiesz coś może o husarzu? Nie. Nie ten gość, z którym Gunnar albo Dunar się bili? Tak, on. Jedyna jeszcze osoba, o której mi mówił Romus, to niejaki Leszek. Jest podobno jedynym gangrelem, któremu warto ufać. I podobno jest bardzo, bardzo stary. Jedyny... nie wiem. Nic mi to nie mówi. Mi tak samo. Nie wiem nawet, gdzie go znaleźć. Ale no, może być wartym, dość potężnym i wartym zachodu sojusznikiem, ale trzeba na początku jakikolwiek trop na niego znaleźć. Potrzebuję jechać w jedno miejsce. Gdzie? No właśnie, muszę się zastanowić, więc rozmawiajcie, a ja w tym czasie pomyślę nad tym. Bo nie pamiętam, gdzie to było. Myślę, Gabriel, że powinieneś się poznać z Gilem. Słuchaj, sorry, ale niebotycznie bawi mnie jego imię. A po drugie, No, mówiłam ci, Gili. bo pomyślałem o Jest takim razie, obcokrajowcem. Gili. ty też, ale masz normalniejsze imię. Natomiast dlaczego miałbym się z nim poznać? Teraz stoję tak trochę oparty o ścianę tej dobudówki. Już raczej sądzę, że już nie będzie żadnych mega poważnych tematów, więc możesz trochę wychillować. Prawności są, mimo że są po stronie anarchistów rzeki,
to są głównie niezrzeszeni. Dodatek jest ich na tyle sporo i cały czas się przemieszczają, że są świetnym źródłem informacji. Właśnie, musimy w końcu wybrać stronę. A. Ale to chyba już postanowione, że idziemy do anarchów. To? A kto o tym zdecydował? Czy ja byłem za Camarillą przez większość czasu, ale tak jak mówię, jak na razie jestem zdania, że chcieli nas po prostu wykończyć. Hmm. Ale no nie wiem. Jeśli faktycznie Wendy mówi, że po prostu się nie dogadaliśmy, to trzeba byłoby to ustalić z Aureliuszem albo kimkolwiek innym. No mówiąc, Gabriel, wydaje mi się, że jesteśmy nikim dla Camarilli, więc nie mieliby też powodu, żeby nas zdradzić. Też Możemy być, no teoretycznie tak, ale możemy im sprawiać problemy. Ale jak jesteśmy nikim, to dlaczego by mieli nas przyjmować? Bo... Cóż, jest Nie nas wiem, dla czterech. anarchistów też jesteśmy nikim. Tak naprawdę jesteśmy bobkami w tym świecie. Nie muszą nas Żyjemy- przyjmować. Anarchiści nie muszą nas przyjmować. Żyjemy jakieś 2,5 miesiąca. Do anarchistów nie musisz nikogo pytać, tylko się po prostu dołączasz. W skrócie. Dołączy. Prawda Nie jest dołączyć. taka, że Camarilli wystarczy przysięgnąć lojalność i też możemy dołączyć. W każdym razie, Lojalność to dość duże słowo, jak jest się nieśmiertelnym. Ja jak na razie jestem Lojalność. zdania, że wstrzymajmy się od wyboru, wyjaśnijmy sprawę z Aureliuszem. w każdym razie muszę odebrać swój telefon jednej skrytki pocztowej. Masz. Telefon od Camarilli, no bo ten jeden jest, no wiecie. A, właśnie Wendy, i daję jej rzeczy, dokumenty i to, co O, miała w szafce, oprócz ciuchów. Dzięki. Zapomniałem o tym. Chciałabym sprawdzić, czy ten telefon jest naładowany, ten stary. Hell no. Ja chciałem zobaczyć tego SMS-a, którego dostałem wcześniej. To był SMS od Wiktorii? Co tak wybiegłeś szybko? Już co, ponad 3 godziny temu. No, więc już nie odpisuję. Noc jeszcze tak naprawdę młoda, że tak można powiedzieć. To prawda. Czy każdy już wrzucił innym to, co chciał i powiedział to, co chciał? Drugi SMS Nikito. Hmm? Tym razem od Zofii. Hmm? Ktoś się kręci koło naszej posesji. Czy mam zadzwonić na policję? Biorę telefon i do nich dzwonię. Mhm. Cześć Nikita. Hej, o co chodzi? Coś... Nie wiem, jakiś gość z aparatem. Boże. Ale robi zdjęcia nam tutaj w posesji? Widziałaś go przy tym? Tak mi się wydaje. Nie wali. Okej. A, właśnie, Wendy. Bo to też Rozłączył mówiłaś się. kiedyś o tym. To co, to po świętach się widzimy. Tak, weź sobie wolny. Wróciłem, Wendy, do dziennikarstwa. Dobranoc. O, bardzo dobrze. Jesteś Cześć. już Peterem Farkerem? Wyłączam. Peter Farker. Jesteś już Peterem Farkerem? Peter Parker, Wendy. Tak, ale ty miałeś być Peterem Farkerem. Nie jestem Peterem Parkerem, ani Peterem Parkerem. Jak na razie piszę drobne artykuły do najróżniejszych stron. Ale to bardzo fajnie. Cieszę się z tego powodu. Oczywiście pod pseudonimem. Jakim? Leon Wolf. Albo Wolf, jak kto woli. Ironiczny. Podoba mi się ta gra słowna. Jakiś gość się krząta koło mojego domu z aparatem. Chcesz jechać, sprawdzić? I tak, tak jak mówię, chciałabym pojechać po mój telefon. Drugi. Pojedziecie ze mną? No, możemy pojechać po telefon, a Możemy załatwić obie te rzeczy po drodze, no co jeszcze młoda. tak.
Może lepiej, żebyś miał obstawę, bo jeszcze obskoczysz w pierdol od jakichś kibiców. Czy ja? Tak stukam palcem w siebie. Żartuję oczywiście. Nie no, ale jeśli to na przykład ktoś z Sabatu, no to już gorzej, żebyś tam jechał sam. Chociaż sądzę, że Sabat by się tak nie potyczkował. Czy myślicie, że on wykonał już jakiś ruch do mnie? Kto wie? Możemy to sprawdzić. Nie wiadomo, Nikita, nie wiadomo. Ale jeśli faktycznie ktoś robi zdjęcia twojego domu, no to lepiej się spieszyć. Wendy, bym zapomniał. Kupię to w brzmi, ale mam rzeczy dla ciebie. Wiem na tą okazję. Ale to nie bomba ani kołek w serce. Nie, A no, propos ubrania. skołków. I tak odchylam połę mojego płaszcza. Miałeś to cały czas? Tak, wziąłem to z mieszkania wampirka. Dobrze wiedzieć. Jest to na wszelki wypadek, Nikito. Nikita, właśnie, masz dalej pistolet, prawda? Ode mnie. A, w moim domu jest. Ale go nie dotykałem. No dobrze. Zgłoszę się po niego, jak tylko znajdę sobie nowe lokum. Jasne. U mnie z lokum teraz też ciężko, jeśli mam być szczery. Chcesz wziąć te rzeczy? Są tej marki Killstar, o której mówiłaś. Okej. Ale nie przekupisz mnie, pamiętaj. Dobrze, zejdźmy do mojego samochodu. Dobra. Okej. I idę w stronę tej drabinki, czy co tam jest, chyba drabinka, jeśli dobrze pamiętam. Nasłuchuję, czy nikt się nie krząta po tym ostatnim piętrze. No i schodzę. Ja również schodzę. Idąc do mojego samochodu, wyjmuję z bagażnika dwa pudełka z jeszcze nowo zapakowanymi prosto ze sklepu rzeczami. Sądzę, Wendy, że powinna ściągnąć te szpitalne łachy. Mogę się przebrać w samochodzie. Jasne. Możesz. Odwracam się od Ja samochodu. też. To ja wchodzę do samochodu i przebieram się w nowe ubrania, bo domyślam się, że stare już trochę tak. Przez to, że przeleżały te 2 tygodnie, to już nie są najlepszej świeżości. I ubieram te nowe po prostu. Łącznie tam z butami. Skąd było cię stać na takie ciuchy? No wiesz, ja nigdy groszem nie śmierdziałem. Dla was zawsze decydowałbym się na wydatki. Tak mówi o Andy. Nie przekupisz nas. Wendy już wychodzi. Leżą idealnie. Skąd wiedziałeś, jaki mam rozmiar? Szczerze mówiąc, to strzelałem. Obawiałem się, czy trafię z rozmiarem. Na zakupach byłem z Wiktorią. Ona była... Kim jest Wiktoria? Wiesz, ta sprawa, bo faktycznie od razu, kiedy wróciłem, jako już spokrewniony, to w domu była nowa osoba ze stowarzyszenia. W moim stowarzyszeniu. Bardzo śmieszna sprawa, Niki, to bardzo. Nie wydaje ci się to trochę podejrzane? Zwariuję z nim, naprawdę. Sprawdzałeś ją jakkolwiek? Nie, pewnie od razu zabrał ją do łóżka, znając jego. To? Nie, to zupełnie nie tak. Ja chciałem coś powiedzieć, ale Gabriel sobie przypomina sprawę z Oliwią i po prostu zamyka usta, nic nie mówi. Zupełnie nie tak, absolutnie. Ona chodzi sobie normalnie po świetle dziennym. Dobrze. To oznacza, że nie jest z sabatu. Tego nie akurat nie jesteś pewien. Powiedziałem, że przychodzi głównie nocą. A inkwizycja, Nikito, też istnieją. I są jeszcze bardziej niebezpieczni niż sabat teoretycznie. Uważaj. Proszę cię. Już wystarczy, że jakby ciągniesz swoje prywatne życie. Żeż wygląd byś zmienił. Przefarbował włosy czy coś.
Nawet ja to zrobiłam. Połowicznie. No, trzeba... Nie, zobacz, już nie mam końcówek, włosy są trochę dłuższe, plus druga część włosów jest biała. Jedna musiała zostać czarna. Po prostu. Żeby było można mi ufać. Dobra. Jedźmy, bo gadamy trochę. Później o tym pogadamy. Wendy, z kim jedziesz? Z tobą. Dobra. Wsiadam do samochodu i jadę pod mój dom. Nikita, Nie powiedział nam Nikita, gdzie jest jego dom. ale chyba Wendy tam raz była, Mhm. więc ci podam adres. No, dobra, będę po prostu jechał za nim. Szybko wsiadam i po prostu jadę za nim. Czekam oczywiście, aż Wendy też się wgramoli. Wendy wsiada niemal od razu i zostawiła swoje ubrania w samochodzie Nikity, te szpitalne. Bo stare spakowała do tych toreb. Dobrze. Czyli jaki jest wasz cel drogi? Mój dom. Twój dom? Od razu? Mhm. Czy Wendy chce podskoczyć po ten telefon? To najwyżej w drodze powrotnej podskoczę. Okej, dobra. Kierujecie się również. Mała informacja dla obojga kierowców. Będziecie musieli za jakiś tam czas zatankować definitywnie. Ale bardziej, że tak jest takie nagłe, czy jeszcze... No i jeszcze trochę pojeździcie, ale przydałoby się w międzyczasie gdzieś tam, powiedzmy, jeżeli będziecie jeździć, to tak, bo to długa jest droga z Służewia aż do twojego domu, bo ty mieszkasz na bardzo południowych w sumie Bielanach, można tak powiedzieć w sumie. Ja? No, Ja na Wawrze bardziej. no tak. Niemniej jednak udaliście się. Nie ma policji. Nie ma tej osoby. Parkujecie oboje. Ogólnie tam nie ma za bardzo miejsca, gdzie ona mogłaby się ukryć, ta osoba. No nie bardzo. Znaczy, wiesz, w czystej teorii po twojej, jakby to powiedzieć, jednej ze stron domu jest po prostu szczere pole, pewna przestrzeń, którą można zapełnić domem. No i są tam chaszcze, jakby krzaki, wysokie troszeczkę drzewka, takie, znaczy krzaczki bardziej, krzaki wysokie. Więc to jest taka opcja, no i naprzeciwko twojego domu, znaczy tak bardziej na ukos, znajduje się dom, który jest na wykończeniu. Jeszcze nie jest oddany do użytku. Ale nie zauważasz za bardzo kogoś. Te tereny to są głównie jednorodzinne domki, więc Wracam oczami i wyłączam światła. Będę się tak zobaczyć, czy jednak wyczuję jakiś ruch, zobaczę. A jeśli nie, to Ja bym chciała obejść jego dom. mhm. Tak, oni wszyscy coś robią, to też gaszę silniki. Nie, podchodzę do Nikity jak na razie. Rzućcie proszę na spryt i spostrzegawczość. ja też? Tak, wszyscy. 5 sukcesów. Sukcesem? Mhm. 1. No dobrze, zatem Gabrielu, bo ty masz nosa, znajdujesz właściwie pasek od aparatu Nikona. Widać, że jest czysty, że nie leżał tutaj w błocie ani nic. Nic więcej, żadnej osoby tutaj nie ma. Jeżeli była, to teraz na pewno uciekła albo może została zatrzymana w jakiś sposób. Widać troszeczkę niektóre krzaki nagięte w stronę domu Nikity, jakby w okolicach. Chciałbym zobaczyć, czy... Jakby jak na razie biorę ten pasek, ale nie mówię im o tym. I chciałbym zobaczyć, czy nie ma
tych na przykład krzakach, albo bo to rozumiem, jakieś zarośla są po prostu. Czy nie ma na przykład połamanych jakichś gałązek albo wydeptanych śladów w jakiejś błocie albo coś tego typu? Są, jak najbardziej. Ale to tak jakby Ale inaczej. nie prowadzą donikąd szczególnie. Jeżeli by wyszedł na ulicę, to po prostu nie zauważysz tego, że stąpałby po ulicy. To nie są bagna. No nie, chodziło mi, że wiesz, że może po prostu jest jeden ślad i nic oprócz tego, nie? Ale skoro jest tam dużo, no to okej. Wydamy parę jest zdecydowanie, jakby ktoś chodził w lewą, w prawą. To chciałbym w takim razie wrócić do nich i ciągnąć ten pasek i był pasek od aparatu, leżał. Pokaż. Patrz, dodaję mu. To dziwne, żeby ktoś zgubił pasek od aparatu, chyba że serio się śpieszył. Właśnie chcę zobaczyć, czy on jest jakiś przecięty, taki poszarpany na końcówkach. Nie, normalny pasek, nic. To jest w nic całości szczególnego. pasek, tak? Tak. Więc albo osoba szybko się pakowała i gdzieś jej to wypadło, albo jest naprawdę niezdarą. Ale nic za to nie mówi. Oprócz tego, że potwierdza to, co mówiła ta Wiktoria twoja. Mówiła Zofia. Kim jest Zofia? Wie? Ja pierdzielę. Ja nie nie mam mam dwóch. Ja nie mam nawet jednej osoby, a on ma dwie, rozumiesz? Kim To jest Gabriel. Zofia? Ach. Moja dawna przyjaciółka ze studiów. Mhm. Ktoś tam się krząta przed domem twoim? Uj, odjeżdżamy szybko. Ale To się mówię do nich, że odjeżdżajmy szybko. Czemu? Chciałem załatwić coś jeszcze dzisiaj, to nie mogę dać im znać, że już wróciłem. Dobrze, panie biznesmenie charytatywny. Nie nazywaj mnie tak. To zupełnie nie tak. A że my podejdziemy, Gabriel. Ale po co, Andy? Nie wiem. Ja nie mam ze sobą swojego aparatu, nie? halo, jest tam kto? Jest ciemno, rozumiem. Nas nie widać, okej. No, chciałbym tak Kobieta z telefonem. casualowo chciałem sobie przejść po prostu do mojego motoru. No, casualowo wychodzisz z krzaków, idziesz do motoru. Przepraszam, że nie stałem w krzakach chyba. Stałeś. Dobra, no byłem się odlać, no. No dobra. Akurat w tym miejscu. Obserwuję cię, kobieta. A reszta co robi? Ale czekaj, jakby widać, że jest blisko, znaczy ona jest dość blisko mnie? Ja tak- pierdolę, ona jest 3 metry od ciebie. A. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Odjeżdżam. Nie, naprawdę przerwa pomiędzy domem Nikity i tym miejscem była niewielka, moi No ja drodzy. myślałem, że to tak, no może z Nie. 10 metrów, nie? Ja też tak myślałam. No to mówię do niej, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pan robił tutaj? Byłem, Pikał. no, O, pani Wendy? Kto? co? Jasia Czubuszko. A, nie, przepraszam. Zdawało mi się, że pomyliła mi się pani z kimś. Ja często to słyszę. Do widzenia. Do Wsiadam na widzenia. motor, takim tonem głosu, że to ona jest pokręcona. Dzwoni do Nikity. Co masz na dzwonku? A może dla niej masz specjalny? Właściwie to tak. Dla niej mam taką jazzową muzykę. Saksofonem. Odbierasz czy nie? Rozłączasz, wyciszasz, co robisz? Wyciszam, szybko wyciszam. Okej. Ja już odjechałem? No nie, jesteś na Fuck. w krzakach. Ja wsiadam na motor, Ja wsiadam za Gabriel. pytam się tylko, gdzie jedziemy po ten telefon? Pod moje mieszkanie. O Jezus. I po prostu wum, wum, i odjeżdżam. Ja siedzę w tych krzakach, aż ona sobie pójdzie.
No to przez to, że będziecie musieli wykonać taką drogę w tą i z powrotem musicie zatankować jak cholera. Nie ma sprawy. Za stówę. Okej. Za 100. Odpisuję sobie, bo mam 500 zł w gotówce. To 1 litr cały kupisz. U nas w świecie Warsaw by Night benzyna jest bardzo droga. Tak, no. Mhm. Boże, Gabriel, wydaj ze 2. Wendy. Nie, żartuję. Jakby bez problemu do pełna. Aha. Dobrze. Czyli Nikita, ty chcesz się przycisnąć po prostu jakoś tam ukradkiem wyjść z krzaków. Tak. Mhm. Wiesz, wydaje mi się, że ja wszystko rozumiem, tylko zaparkowanie pod własnym domem, własnym samochodem sprawia, że to będzie bardzo ciężkie wytłumaczyć się z tego. No tak, więc ja po prostu poczekam, aż E, ona wiesz, się... Nie, wiesz co, poproszę cię o... a nie masz nic w ukrycie, to świetnie, Mhm. to po prostu rzut na zręczność, w którą masz 1 punkt. Odbija je sobie krwią, Okej. więc na początku na good. I'm fine. Jest dobrze. Jeszcze co teraz na zręczność? 2 sukcesy. Wiesz, A chyba wie- zatrudniasz mało inteligentne osoby do siebie ze względu na to, że jakoś nie bardzo cię zauważyła. Co dziwne, bo samochód stał centralnie przed domem. Ale w sumie jest ciemno, a ona może być zmęczona i przestraszona całą sytuacją. Odjeżdżasz. Też kierujesz się... No właśnie, gdzie? Na początku to dzwonię do nich. Ale idę na stację benzynową, jadę też. Mhm. Gabriel nie odbiera, bo prowadzi. No to jedę na stację benzynową. A później zadzwonię do Zofii, oddzwonię do niej. Hej, hej, co tam? Czyżby wrócił? Nie. Wybacz, że tak późno, ale miałem wrażenie, że spotkałam tą taką dziewczynę, która kiedyś do nas przyszła, ale się pomyliłam. Ona miała białe, czarne włosy, czy czarne z takimi chyba zielonymi końcówkami? Coś takiego. Czarne z zielonymi? Nie jestem pewien, ale na pewno nie miała biało-czarnych. Aha, no dobra, to nic. Spokojnego wieczoru. Ale mówisz, że się kręciła tutaj jakaś dziewczyna? Co to za Jakiś noc w ogóle? mężczyzna w długim płaszczu wyszedł z krzaków z tą dziewczyną. Nie będę wnikać już w szczegóły. No to mam nadzieję, że to nie była ta dziewczyna, która przyszła wcześniej do nas. A ktoś coś od ciebie chce? Co masz na myśli? Nic, bo... Nic. To może moja wyobraźnia po prostu. No nic. Strasznego Halloween. Tobie też. Dzwoń, jakby cokolwiek się działo. Nie idziesz na jakąś imprezę? Od zawalenia roboty. Bo my będziemy się wybierać. A gdzie? A, tam na Stare Miasto coś jest. Nie wiem, może po prostu zostaniecie w domu, coś tam wyjmiecie szampana, którego mam w kredensie. Nie no, dlaczego? Nie jestem przekonany do tych publicznych. Nie, podobno dużo osób będzie i chciałem zobaczyć, jak ludzie się poprzebierają. Niby starzy jesteśmy, to już troszeczkę, ale to już fajnie chyba tak wyjść.